Siema, witam serdecznie na moim kanale, z tej strony porywa zwłok. Będziemy dzisiaj czyścić dyskietki. Jak zaznaczył w którymś komentarzu pod MGR Zygadło kolega Daniel, stwierdził, że większość dyskietek da się uratować poprzez ich umycie. Więc w sumie możemy zrobić dzisiaj taki test. Mam 3 dyskietki. Jedną dyskietkę mam w stanie totalnego rozpadu. Jest to dyskietka w kolorze zielonym, właśnie przeprowadziłem test. Mam też dyskietkę białą. Która, jeżeli dobrze pamiętam, posiada tylko kilka błędów. O, tu widać na jednej stronie, potem dyskietka jest czysta. No i posiadam jeszcze dyskietkę czarną, która posiada chyba tylko jeden błąd, ale zaraz ją sprawdzimy dokładnie. No, sprawa wygląda następująco. Do tej operacji przygotowałem się w następujący sposób. Zaopatrzyłem się w 100 ml wody, takiej zwykłej wody, w sumie to jest woda przygotowana, żeby zawierała jak najmniej minerałów, czyli nie zostawiała żadnych brudów. Płyn do mycia naczyń, bez żadnych balsamów, bez niczego, po prostu zwykły płyn do mycia naczyń. A dobrze, zmieńmy dyskietkę. Biała dyskietka ma tylko 6 błędów. Zobaczymy, ile ma czarna dyskietka. Czarna dyskietka ma tylko jeden błąd, jeżeli nie, ma kilka więcej błędów. Dobrze, ale przepraszam. Ale to i tak zweryfikujemy, czy będzie działało tutaj mycie. Na czym skończyłem? Na tym, że posiadam wodę, posiadam płyn. Posiadam też specjalne waciki, które gwizdnąłem mojej małżonce. To są bawełniane waciki. Czy nie wiem, jak to się nazywa. No, takie coś, takie kółeczka bawełniane. Jedno będę moczył w wodzie z płynem. No i mam też 3 dodatkowe, którym będę te dyskietki suszył. O, dyskietka czarna ma tylko 3 błędy. Ok, czyli mamy tu rzeczowe dyskietki. Teraz sprawa wygląda tak. Z tego co usłyszałem, to wystarczą do wody dodać dosłownie 2 krople płynu. No to może nazwać, że to były 2 krople. To tak się troszeczkę pociągło. Dobrze. To mamy wymieszaną wodę z płynem. No to dobrze, to zajmijmy się rozbieraniem dyskietki. Spróbuję ją wyciągnąć, nie uszkadzając, nie zdejmując tej blaszki. Powinno się po odgięciu tych plastików powinno dać się talerz z danymi wyciągnąć bez żadnego problemu. Albo się da, albo się nie da. Zaraz zobaczymy. O, jest. Dostałem się chyba do środka. Dyskietka jest mocno sklejona, nie chcę puścić. Pięknie. No i mamy w środku nośnik danych, którego chyba nie uda mi się w taki sposób wyciągnąć, więc muszę z drugiej strony otworzyć. Dyskietka twarda sztuka, nie poddaje się, firmy Verbatim. Wszystkie operacje należy wykonywać bardzo, bardzo delikatnie, ale coś mi nie wychodzi. Zaraz zobaczymy. Spróbujmy z tej strony trochę ją otworzyć.
Ok. Proszę bardzo, oto jest powierzchnia dyskietki. Po wyciągnięciu. Teraz weźmy wacik. Zanurzmy delikatnie. I obmyjmy dyskietkę. Z tego co się dowiedziałem, wszystko należy wykonywać bardzo, bardzo delikatnie. Jak najmniejszy nacisk kłaść na powierzchnię danych. No to sprawdźmy też z drugiej strony. Bardzo jestem ciekaw, czy to coś pomoże. Możliwe, że ten płyn do mycia naczyń nie jest właściwy, więc tutaj sukcesu mogę nie odnieść. Ok, woda ładnie schodzi z dyskietki. Proszę bardzo, z jednej strony mamy dyskietkę suchutką, teraz wyczyśmy z drugiej strony. Na dworze jakaś straszna burza się zrobiła. Choć jest 11 stopni, kurde, to powiem, że jest nieprzyjemnie, bo pada jakieś deszczysko. Chociaż jak na luty to jest niezła pogoda. Dobrze, wygląda dyskietka na suchą. Teraz spróbujmy ją zamontować z powrotem. No i proszę bardzo. To mamy czarną dyskietkę. Teraz zróbmy to z białą dyskietką. Takim kurde oczywiście zajebistym nożem. Ten nóż jest prezentem, więc w sumie używam już go nielegalnie, bo już nie jest mój. No ale właściciel jeszcze nie odebrał. W sumie jak odbierze, to dopiero będzie jego. Wczoraj go dopiero oprawiłem. No, ciężko jest się dobrać do tej dyskietki. O, proszę bardzo. Bardzo ładnie puściła. Czy ona wyjdzie tak? Nie. Trzeba otworzyć ją w dwóch miejscach. No powiem wam, że rozbieranie dyskietek nie jest wcale takie proste. Chyba trzeba będzie przełamać ją w drugim miejscu. Coś taka uparta ta dyskietko jedna. Okropne. O. Dobra, puściła. Oczywiście miałem to zrobić tak, żeby nie dotykać powierzchni, co mi się zupełnie nie udało. No ale dobrze, zobaczcie mi ten mój
brak profesjonalizmu. Troszeczkę zamoczymy wodę w wodzie z płynem, no i jedziemy. Robimy czyszczonkę. Pyk, pyk. Teraz zróbmy to z drugiej strony. Jeżeli ta metoda zadziała, no to rewelacja, to wtedy 6 dyskietek, które miałyby trafić do kosza, możemy próbować uratować. Dobrze, teraz ją wysuszmy. Jeszcze kawałeczek. I teraz drugą stronę. W sumie na tej dyskietce jest sporo płynu. I proszę bardzo, cały płyn schodzi. Ja nie wiem, czy coś widzicie na tym filmiku, ale jak się tak delikatnie przejeżdża tym wacikiem, to wilgoć schodzi. Proszę bardzo. Dyskietka jest czysta. Nie wiem, czy bardziej czysta jest niż przed wyciągnięciem, czy nie. Wkładamy ją do środka. Proszę bardzo. No i dobrze, i teraz zajmijmy się ostatnią, czyli dyskietką, która była w najgorszym stanie, w najgorszej kondycji. Muszę ją tu rozkleić. O, ona bardzo ładnie, szybko puściła. No, puszczaj, no dalej, pięknie. Może teraz spróbujemy w taki sposób, że tu pochylimy. O, i proszę bardzo, mamy dyskietkę. No powiem, że ta zielona nie wygląda wcale gorzej niż tamte. No ale dobrze, weźmy troszeczkę płynu i ją umyjmy. Proszę bardzo, jedna powierzchnia umyta. Proszę bardzo. Dyskietka jest umyta. Te waciki można odłożyć. Bierzemy suchy.
dyskietka do Amigi, ma pojemność 720 KB, gdyby ktoś nie wiedział. I najlepiej, że dyskietki są zapisywane poprzez kompresję programową. Wyczytałem dzisiaj. Zresztą kiedyś to robiłem, ale nie bardzo pamiętam, w jaki sposób to robiłem. Że można było taką dyskietkę sformatować na 800 bodajże 40 KB. Czyli dość sporo zwiększyć jej powierzchnię. Jeszcze jedną z ciekawych rzeczy, którą wyczytałem dzisiaj, to, że w Amigach 500, nie wiem czy w innych Amigach, ale na pewno w Amigach 500, kontrolka od stacji dyskietek była programowalna. Przez co można było w niektórych demach, jak i programy mogły spowodować, że dyskietka na przykład, że kontrolka od stacji dyskietek mrugała w rytm muzyki. Dobrze, to dyskietka zielona jest gotowa. Teraz ją zaparkujmy w odpowiednie miejsce. Świetnie, jestem bardzo ciekaw, jaki to przyniesie efekt. Czy w ogóle pranie dyskietek ma jakiś sens. Dobra, przetestujemy po kolei. Przepraszam trochę za szumienie i hałasowanie kamerą. No dobrze, to najpierw sprawdźmy białą. No i chyba błędy pojawiły się w tym samym miejscu, a chyba mi się nawet... Nie, no więcej ich nie ma. Chociaż jeden błąd chyba znikł. One oczywiście nie dały się wcześniej sformatować, bo też pokazywały błędy. Ta zielona to była w najgorszym stanie. W sumie możemy spróbować zrobić formatowanie. Jestem ciekaw, czy przejdzie, bo się poprzednio nie dało. Format. Zróbmy tak i zaznaczamy dyskietkę razem z weryfikacją. Podejmijmy jeszcze jedną próbę. No i co? I co o tym myślicie? Bo mnie się wydaje, że chyba się nie udało. Przynajmniej w pierwszej dyskietce. Przechodzimy dalej. Dobra. Pierwsza dyskietka można uznać, że się nie udało. Sprawdźmy teraz czarną dyskietkę. Zróbmy formatowanie. No, idzie formatowanie.
Czyżby się udało uratować jedną dyskietkę? No ale poczekajmy grzecznie do końca. Napięcie rośnie. No, coraz bliżej końca. Jakieś przez chwilę błędy były, ale błędy przeszły, zostały nadpisane. Zróbmy jeszcze checklistkę. Bardzo jestem ciekaw. No i coraz dalej, coraz dalej. No, rewelacja. A teraz sprawdźmy tą dyskietkę, która była ruiną, czyli była w po prostu zerowej kondycji. No i chyba nic się nie zmieniło. Ten czas odczytu jest coraz dłuższy i dłuższy. No nic, tutaj się nic nie zmieniło. Zatrzymajmy, a spróbujmy sformatować jeszcze. O kurczę, a wcześniej nie dała się sformatować ta dyskietka. No, jakieś błędy się pokazywały, tak, pokazują się, ale błędy znikają. No, jest jakiś błąd. Ale błąd przeszedł. No to powiem wam, że jestem zadziwiony strasznie. Bo ani jedna z tych dyskietek nie chciała dać się wcześniej sformatować. Udało się, zrobić jeszcze check dyska. No świetnie, no to posłuchajcie, mamy pewne wnioski. Były 3 dyskietki. Jedna była naprawdę w bardzo słabej kondycji, pokazywała mnóstwo ósemek w czasie formatowania. I ją po wyczyszczeniu oraz po formatowaniu udało przywrócić ją się do życia. Była też dyskietka, która posiadała tylko kilka błędów. No i po wyczyszczeniu też wróciła do życia po formatowaniu.
No i też była trzecia dyskietka, która posiadała chyba tylko 4 albo 5 błędów. Nie dało się jej sformatować, jak zresztą wszystkich po kolei. Po czyszczeniu nic się nie stało, nie? Nic się nie zmieniło, dyskietka dalej nie jest formatowalna. Więc sprawa wygląda tak. Jeżeli mam wyrzucić 3 dyskietki, to może warto je po prostu wziąć i wykąpać, ładnie umyć, wysuszyć w wodzie z odrobiną płynu. To wtedy zamiast wyrzucać 3 dyskietek, wyrzucamy tylko 1 dyskietkę do kosza. A może jeszcze jakimś innym środkiem da się umyć tą białą dyskietkę. Kurczę, powiem wam, że mam stosik takich dyskietek. O, tutaj takich stosik dyskietek, które nie dają się sformatować. No, zaraz będziemy zabierać się do pracy. Pozdrawiam was serdecznie, mam nadzieję, że komuś przydadzą się te wnioski. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku.